Siemanko, już nie taki poranku. Siemanko Manaus, siemanko Amazonia, siemanko INPA. Tu właśnie w okolicy znajdują się struktury tej organizacji, różne uniwersytety oraz bazy naukowców. Tych samych naukowców, którzy zbudowali Atto Tower, czyli ten ogromny maszt meteorologiczny w sercu amazońskiej dżungli. Nie chodzi o ten, ale no tu też taki jest, więc chyba jesteśmy na dobrym tropie. O 9 otwierają tu jakieś takie zakątki dla turystów oraz dla interesantów. Mają tu podobno jakąś taką małą wystawę z roślinami, ze zwierzętami. Ogólnie idę tam jeszcze pod przykrywką takiego normalnego turysty. Nie chciałbym się dzisiaj przyznawać, o co chodzi i po co ja tu w ogóle przyjechałem, no bo ja tu tak naprawdę jestem tylko w jednym celu, żeby wspiąć się na Atto Tower. I na razie mam z tym problem, bo to jest ciężko dostępny obiekt. Być może tutaj się dowiem czegoś więcej. Być może tutaj złapię jakieś pozwolenie albo jakieś kontakty, które zbliżą mnie kolejne kroki do wspinaczki na Atto Tower. Bądź co bądź, dowiedziałem się przed chwilą, bo oni tu są w różnych miejscach, po tej stronie ulicy, po tamtej. No i tam się dowiedziałem, że mam tam iść, że tam jest wejście i że tam można się dostać właśnie na teren INPA, w takie miejsce, gdzie właśnie turyści mogą się przemieszczać. Znalazłem ich stronę w internecie. Na tej stronie znalazłem ich kanał na YouTube, a na tym kanale YouTube znalazłem filmik, w tytule było Polonia. No wchodzę na to i okazuje się, że pani z ambasady, z polskiej ambasady w Brazylii była tu na odwiedzinach 3 miesiące temu. No więc znalazłem kontakt do tej pani i napisałem do niej maila, ale nie odpisuje mi nic. Odezwałem się też do Piotra Konarskiego, który aktualnie studiuje w Warszawie arborystykę. Chyba arborystykę. Sorry Konar, jak się pomyliłem, co ty studiujesz, to sorry, ale to na pewno ma związek z ekologią i ze wspinaczką na drzewa, więc no Konar tam właśnie zna też ludzi w Warszawie, którzy są wysoko postawionymi biologami i oni mogą znać właśnie tą panią z ambasady i chciałbym wystąpić o to pozwolenie od takiej strony bardziej, wiecie, mądrych, świeckich ludzi. A nie, że tu, wiecie, youtuber z Polski do nich napisze maila, że tu chcę, dawaj, wspinamy się na Atto Tower i robimy filmik. No nie, bo to się może, wiecie, to jest głupie. To musi być jakaś głębsza filozofia w tym musi być. Bo jak tu będzie łaziło tylko o, wiecie, o nagranie wideo i o spełnienie marzenia egoisty, no to nie, lipa. Tu trzeba jakoś to bardziej mądrze zagrać. Ogólnie jestem z dnia na dzień coraz bliżej zrobienia tego, czy to z pozwoleniem, czy bez. Wczoraj miałem rozmowę z jednym z przewodników lokalnych. Manaus ogólnie kwitnie w temacie oprowadzania ludzi po dżungli. Tu jest mało turystów, ale jak już jacyś są, to są przeważnie tacy survivorzy, rybacy oraz inni fani tropikalnego bushcraftu. No i przyjeżdżają tylko na moment tu do Manaus, a następnie od razu lecą do dżungli na zwiedzanie. I tu jest właśnie dużo przewodników zajmujących się takim tematem. I wczoraj z jednym gadałem. O, tu jest już wejście do tego. Jestem właśnie przy okienku. Dałem mój paszport. Widzę, że się bardzo zainteresowali tym paszportem. Chyba nigdy nie widzieli takiego. Where are you from? From Poland. We are here, yes? You are here. Okay. Obrigado. Dostałem mapę skarbów. Niestety nie ma tu Atto Tower, ale pomału. Nie wszystko od razu. Kurde, tak się już przyzwyczaiłem do tych elektronicznych map na telefonie, że dostałem taką kartkę i już nie wiem, gdzie iść, nie? Od razu, na samym początku. Kieruj się na południe. Nie, no dobra, my jesteśmy tu. Okej, no idziemy, zobaczymy, co tu będzie po drodze. Dostałem cynk od Maćka Biesiady, którego poznałem w São Paulo. Dostałem cynk do jednego Indianina, który jest tu jednym z lepszych przewodników. Dziadek, 60 lat. Ale go nie ma teraz, bo on jest na jakimś wypadzie i on mi polecił swojego człowieka. No i wczoraj z nim gadałem. Przyjechał taki młodszy, koło 40, dobrze zbudowany, aczkolwiek niski. O kurde, tam są jakieś wydry. Ja się muszę skupić na opowiadaniu, a tu są wydry. Ja pierdykam.
Wyglądają jak skrzyżowanie jakiegoś takiego lądowego ssaka, jakby kuna połączona z foką, tak mi się kojarzy. Ale one pływają fajnie. Ja cię nie mogę, co to jest za potwór? Wygląda jak z Loch Ness. I co? Jeszcze za moment się dowiem, że to w Amazonce pływa. A my też musimy tam pływać. Dzisiaj ja jestem przewodnikiem, więc rzetelnych informacji na temat tego, co się tu znajduje, no to za bardzo nie uświadczycie. To wszystkie informacje będą bazować na filmach na Discovery, które oglądałem i tak dalej, ale coś, co wiem na pewno, no to wiem, że właśnie wczoraj się spotkałem z Audo, jego imię Audo, no i to był człowiek od tego Indianina, który tu jest tym najlepszym przewodnikiem. No i wczoraj już się prawie dałem namówić na nockę w dżungli, na taką wycieczkę właśnie po dżungli, ale w końcu mu powiedziałem, o co mi chodzi i że w jakie rejony ja chciałbym się zapuścić i co ja chciałbym zobaczyć. On oczywiście znał temat, wiedział, co to jest te Atto Tower, ale jak mu powiedziałem, że chciałbym się zbliżyć do tej wieży, aby ją zobaczyć, on jakby zwątpił w swoje doświadczenie, bo powiedział, że tam jest taka dżungla fest. No i powiedział, że muszę poczekać na tego dziadka, właśnie 60-letniego mistrza survivalu w amazońskiej dżungli. Zadzwonił do niego i powiedział mu, że no, że ten klient, co tu mi go jakby podesłałeś, to on tu ma jakiś taki temat i że to chyba ty musiałbyś załatwić, nie? No i dziadek powiedział, że za 3 dni przyjedzie, no bo on nie wiedział, że ja tu przez miesiąc będę w tym Manaus. On myślał, że ja jestem normalnym turystą, który tu przyjechał na 2 dni, a ja tu przyjechałem na tyle, ile to jest potrzebne, żeby zrobić to, co trzeba zrobić, więc on powiedział, że spoko, że mogę na niego poczekać. W ogóle dostęp w tamte miejsce jest upierdliwe, ponieważ to jest tak, że najpierw trzeba jechać autem, później trzeba płynąć i trzeba mieć samochód na pokładzie tego pływającego środka transportu, a następnie zlądować ten środek transportu i znowu jechać ostatnią prostą 10 km przez dżunglę. Więc tak na własną rękę to zrobić to naprawdę jest ciężko. Ten przewodnik, z którym wczoraj gadałem, to ciekawa postać też to była. Trenował sztuki walki, miał takie uszy właśnie tego, uszy fightera, te takie kalafiory, no i pokazywał mi blizny na rękach i mówił, że on się szarpał kiedyś z kajmanem. Nie wiem, czy mu w to wierzyć, bo wiecie, jak to ktoś ma jakąś bliznę na ręce, mógł spaść z drabiny najebany, jak malował, nie wiem, sufit na chacie, no i później taką historię się do tego dopisuje, no, że wiesz, walczyłem z tygrysem. On naprawdę twierdził, że te jego blizny na ręce, to były po starciu z kajmanem, że niby tam jak zakładał jakąś dźwignia kajmanowi, no tak powiedział, nie? Ciekawy gościu. Ogólnie chwilę z nim pogadałem i byłbym w stanie mu zaufać i zgodzić się na to, aby to on był moim coachem w dżungli. No ale podobno ten dziadek jest jeszcze lepszy kozak. To jest 100% Indianin, ten dziadek, na którego teraz czekamy, z którym się zobaczymy za 3 dni. No a ten gościu, ten fighter, z którym wczoraj gadałem, no to jest mieszany gościu, właśnie półkrew Indianin, półkrew biały człowiek. No także czekamy teraz na 100% Indianina, aby mu przedstawić swoje plany. No i co ja chciałbym zrobić? No wiadomo, idealnie by było, jakby udało się załatwić pozwolenie i normalnie gdzieś tu z tym instytutem, z tym uniwersytetem tak załatwić, żebym mógł tam legalnie pojechać z kimś, kto już tam był i kto zna temat. No ale jeśli to się nie uda, no to chciałbym razem z tym Indianinem udać się w okolice Atto Tower, żebyśmy mogli się zbliżyć do na przykład do tego masztu. No i ja mu nie powiem, że ja tam się chcę wspinać, ale być może jak już będziemy na tyle blisko, no to już wtedy wszystko samo się zadzieje i może uda się jakby zrealizować plan. Jeśli to się nie uda, no to nie wiem, co wtedy. No, a ja nie wiem, czy my dobrze idziemy, bo to jest tak, że tutaj na terenie tego ośrodka, gdzie jestem, to tutaj nie wolno sobie tak wszędzie łazić. A ja się zagadałem do kamery i idziemy tam, widziałem jakieś budynki. Que o Observatório do Código Florestal faz, através do termômetro do Código Florestal, fazer uma espécie de pré-análise do Código Florestal. Pode passar, por favor? Algumas premissas importantes nessa estratégia de implementação do Código Florestal naquilo que tem a ver com recuperação da vegetação nativa.
Teraz jestem w takiej części, gdzie są takie różne zmumifikowane zwierzątka. No, najciekawszy jest ten na środku, bodajże leniwiec, upolowany przez jakiegoś wielkiego ptaka. Nigdy nie byłem fanem takich wypchanych zwierzątek. Zawsze mnie to jakoś w sumie brzydziło. O wiele bardziej podobają mi się żywe zwierzęta. Najlepiej widziane na wolności, kiedy jestem na drzewie, w bezpiecznym portalu. No ale jest tu takie coś. Myśliwi to też ludzie. Słyszałem, że takie rzeczy potrafią być naprawdę drogie. Futro z lamparta pewnie kosztuje krocie. Tu jest coś dla smakoszy. Ropucha, patrz, ona jest ogromna. Ogromna, paskudna ropucha. Jacquard. Różne gatunki motyli oraz ćmy. Ten wygląda jak jakiś taki nierealny projekt, jakby sobie go ktoś narysował. Co to takie za wystające są? Nie wiedziałem, że istnieją takie motyle. Czy tam ćmy? Wow, ale barwny kolor. To wygląda jak spinka do włosów. Chrabąszcze giganty. Okej, właśnie po to tu przyjechałem. Jest. To miejsce jest niesamowite, no zobacz to jest po prostu wieża jak wieża, ale to miejsce, w którym ona jest zlokalizowana, jest naprawdę wyjątkowe. Koniecznie musimy się tam dostać. Ciekawe, czy u góry są jakieś pająki, tu na samej górze. Musimy tam dotrzeć. Jestem już tak blisko. Pogadałem chwilę z miłymi dziewczynami, które tam były, o tej wieży. No i nie można tam, nie ma opcji. Powiedziałem, że mógłbym być wolontariuszem i pomóc przy jakiejś pracy fizycznej w związku z tą wieżą. Nie było opcji. Chociaż mnie się wydaje, że zawsze jest jakaś opcja, a te dziewczyny po prostu były za mało świadome, miały zbyt zamknięte głowy i no nie pomogły mi niestety. Tylko mnie trochę zmartwiły, bo one mi powiedziały, że totalnie nie ma szans na to, żeby odwiedzić tą wieżę. Nie wiem, połazimy, pokręcimy się, może uda się pogadać z jeszcze kimś. Kapibary. Kapibar na wolności. Właśnie sobie przechodziłem tu tak, no i tak patrzę, myślę sobie, jakieś lilie, tu hodują lilie, no ale to mnie zaciekawiło, że uwaga, żeby uważać. No to się przyglądam, ale na co uważać? No i chyba właśnie chodzi o tego osobnika. Kajman, krokodyl, jakiś taki, wygląda jak kłoda. Ich jest tu bardzo dużo w tej całej Amazonii. Teraz to miejsce, gdzie jestem, jakieś takie właśnie komarzyste mi się wydaje, jakieś tu latają jakieś różne. Popsikamy się środkiem na komary. Wczoraj mnie trochę nastraszył Audo, jak mi opowiadał, że on miał malarię już kilka razy. Agnieszka właściwie mnie nastraszyła tak samo, jak mi powiedziała, że lokalsi jak złapią malarię, no to chorują na malarię. Natomiast gringo, czyli przyjezdni, jak złapią malarię, no to często umierają po prostu. Chociaż teraz są już różne lekarstwa na malarię. Najgorsza jest gadzina, której nie widać, a która jest bardzo szkodliwa. No i kleszcze właśnie mają w sobie coś takiego, że one są takie tyci, że w ogóle ich nie widać, ale może Ci zrobić właśnie boreliozę i zniszczyć życie, utrudnić je. No, w takim kadrze na przykład. Widzicie gdzieś tu jakiegoś wielkiego gada? Pewnie nie widzicie. Trzeba byłoby zbliżać. No i właśnie o to chodzi. Dobrze, że sobie przyjechałem najpierw do takiego parku, zanim udam się do prawdziwej dżungli. Trzeba tak małymi krokami, nie? Sobie dawkować te tropiki. O, tu są jakieś ogromne żółwie. Schowane w cieniu. Sobie chillują. Też się prawie nie ruszają. Wyburzanko. To jest bardzo ciekawy gatunek drzewa. Chodząca palma. Jest palma, która się przemieszcza około 20 cm na rok. Już słyszałem o tym właśnie od Maćka w São Paulo. Tam też właśnie rosną takie. Ciekawe.
Ciekawe też jak tu z kleszczami jest, bo podobno są. Dwunasta 25 znaczy się siesta, znaczy się cara roxo, znaczy się bardzo zdrowy posiłek pełen antyoksydantów. Zauważyłem, że tutaj w Amazonii jest bardzo dużo fioletowego jedzenia i w ogóle, że fioletowy kolor jest tu modny. Robię sobie z tego takie właśnie taką ciapa, posolimy. Oliwa wyprodukowana w kraju najeźdźców, którzy kiedyś najechali Brazylię i sprawili, że Brazylia jest Brazylią, bo to właśnie Portugalczycy razem z Hiszpanami się tu właśnie toczyli kiedyś boje o tę ziemię i przywłaszczali sobie właśnie okolice. No i jeszcze źródło białka, najlepsze jakie istnieje, jedno z najlepszych jakie istnieje. Jajka idealnie ugotowane na miękko. 2 minuty się gotuje, żeby tak było ugotowane. To jest wyborne. Dobre wieści. Ostatnio dużo lepiej się czuję. Jakoś się już chyba zaaklimatyzowałem. Ta klucha, którą miałem na gardle, czyli to takie grypopodobne ciulstwo, już zaczęło odpuszczać. Chyba można powiedzieć, że powrót do formy i dobrze. Bardzo polubiałem te caja roxo, te fioletowe ziemniaki. Nie wiem jak to smakowo, jak to opisać. Jest takie ziemniakowate, podobne w smaku do normalnych ziemniaków. A to jest yerba na zimno, tak zwane terere. www.yerbanut.com. Zapraszam. Chwila przerwy, aż słońce zejdzie nieco niżej, aby tak nie przypalało skóry. Teraz jestem w muzeum, w Botanicznym Muzeum Lasów Amazonii. Nazywa się to Musa. Tu widać teraz takie ogromne ryby. To jest właśnie ta pirarucu, czyli największa słodkowodna ryba. To jest dokładnie ta sama ryba, którą dziś zjemy na kolację. To jest też taki dość rozległy teren, gdzie można zobaczyć różne ciekawostki amazońskie. Kiedy poszukamy tego muzeum na mapie, można tu zaobserwować ciekawe zjawisko geograficzne. Jest taka równiutka linia. Ciekawe połączenie dżungli i miasta. Ja tu przybywam głównie z uwagi na pewną stalową wieżę, która wyrosła na terenie tego parku. No i jedziemy pomału w tamtym kierunku. Widzę, że po drodze też są ciekawe rzeczy. Gringo, pierwszy raz w amazońskiej dżungli. Bardzo łatwe, przetarte szlaki. Dobre na początek. No fajnie, że miałbym odbić tam i iść tam. Ciźba. Bez maczety to byłoby ciężko. Widać, że są tu jakieś domki. Então mata muito mais rápido. A to jest kobra cipo. Agora essas daqui é porque elas moram em áreas. Kobra cipo. Paranoia, a.k.a. kobra verde, czyli zielona kobra. Wow. Intensywna zieleń. O kurczę, dinozaury. Szkielet dinozaura. Czy to jest prawdziwy szkielet dinozaura? W sumie ta czaszka wygląda jakby była jakoś odtworzona. Ciekawe, wydaje mi się, że jak to byłyby prawdziwe szkielety dinozaurów, to one by nie były tu tak pozostawione bez żadnej opieki, no bo tu nikogo nie ma. Po prostu domeczek, taki jakby namiot, totalnie puste miejsce. Bądź co bądź, nigdy nie widziałem takich autentycznych szkieletów dinozaurów. Wielkie to jest.
Fajnie, że takie jaszczury kiedyś żyły. Replika to jest. Tu pisze, że proszę nie wchodzić na platformę i nie dotykać repliki. No to właśnie, już kurde, już nie będziemy wchodzić, a dotykać to nie dotykałem w ogóle, więc... Tu widać taki ala kopczyk. To jest komin. To jest komin zbudowany przez takiego robaka, który buduje takie kominy, no i później wyłazi na szczyt. No i myślę, że jak byłbym jakimś insektem, to mógłbym być takim, co buduje kominy. A oto i podstawa Musa Tower. 42-metrowa wieża zbudowana, aby podziwiać korony drzew. Widzę, że u góry są jacyś ludzie, ale nie za dużo. Zadziwiająco pusto ogólnie jest w tym miejscu. Chyba dlatego, że jest początek tygodnia. Chodzi mi po głowie, żeby wejść na samą górę po tych rurach, ale widzę, że przybywają ludzie. Chyba zbierają się na zachód słońca, bo już nie jest za godzinę. Więc na pewno nie teraz. I kurde, ile tu jest pająków takich wielkich. Tu są takie ogromne pajęczyny, które widać tylko pod odpowiednim kątem. W momencie, kiedy pod pewnym kątem tylko te pajęczyny widać. Jak się popatrzy pod innym kątem, to ona jest niewidzialna, ta pajęczyna. Ale bym nie chciał zebrać takiego czegoś na twarz. Masakra. Trzeba to dobrze przemyśleć. Kilkanaście metrów wlazłem tylko, a mi tak kapie z czoła pot. Mimo wszystko jest do zrobienia ta wieża. Tymczasem wejdziemy normalnie po schodach, aby podziwiać zachód. Super inicjatywa taka wieża. Dzięki takiej wieży każdy może stanąć na wysokości korony drzew. No i co, widzicie tego pająka? Bardzo możliwe, że nie widzicie, ale on tu jest ogromny, jest strasznie piękny i brzydki, no zależy jak na to patrzeć, nie? Pokazywałem zdjęcie tego pająka temu przewodnikowi, z którym wczoraj gadałem, no i on mówił, że te pająki nie są groźne, że one nie są jadowite. Dobrze wiedzieć. Dzięki takiej wieży większość ludzi może sobie tu wejść i poczuć się, jakby się wspinało na drzewo, bo normalnie to wiecie, takie miejsca są zarezerwowane dla najlepszych z najlepszych drzewołazów. Szkoda, że nie zabrałem portala i swojego sprzętu do łażenia po drzewach. Nocka na takim drzewie. Nie, to w obecnej chwili to nie byłby dobry pomysł. Amazońskie lasy rządzą się innymi prawami niż polskie.
Ciekawe rzeczy się dzieją zaraz po zachodzie słońca. Ludzie wyparowali w mgnieniu oka. Tam się pojawił jakiś dym na horyzoncie i robactwo zaczęło śpiewać. Nic tu po mnie. Nie jestem gotowy, aby spędzić tu noc. Poza tym mam takie coś. I oni tu mają policzonych właśnie wszystkich gości. Tak więc widzimy się na kolacji. Do tego odrobina soli. No i moja ulubiona oliwa z oliwek. Doczytałem przed chwilą o tych największych słodkowodnych rybach. No i piraruku to chyba jednak nie jest największa słodkowodna ryba. Chyba jest największa ryba w Amazonce. Ale większe podobno są jakieś sumy albo płaszczki. Nie wiem. Polubiałem się z tą rybą. Tym bardziej jak teraz jeszcze nie jem takiego normalnego mięsa z ssaków, ani żadnego drobiu. No już nie wiem ile czasu. Już grubo ponad tydzień. Jeśli kiedyś wrócę do Polski, to najbardziej będzie mi brakować właśnie tej pulpy z acai. Ej, to już jest wszystko. To już wszystko w tym odcinku. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.